Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z kalendarzem Cult Beauty. Jednym z dwóch, które teoretycznie warto kupić w sezonie kalendarzowym, zaraz obok Space NK. Oba są bardzo kosztowne i wartościowe zarazem. Zobaczymy, czy tegoroczna zawartość Cult Beauty jest warta zainteresowania, bo gdzieś tam ptaszki ćwierkały, że może nie. Ale to wszystko wyjdzie w praniu i w podsumowaniu. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuka do góry. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału po więcej treści stricte pielęgnacyjnych i już zaczynamy. I szukamy jedyneczki. Marka Say. Wow. Lekki i wielofunkcyjny rozświetlacz, który może być użyty na całą twarz, chociaż wątpię, żeby ktoś chciał używać w strefie T, ewentualnie do mieszania z podkładem. Raczej nie ma tutaj jakichś specjalnych drobinek, mimo że widziałam Mikę w składzie, gdzieś tam jak się mocno przyjrzę, ok, ale finalnie zostawia taki efekt jakby mokrej, nawilżonej skóry i jest to bardzo ładny efekt. Dwójka też dosyć duża. Czy to oznacza świeczkę? No i tradycyjnie mamy Jo Malone, a raczej Jo Loves, jeżeli mówimy o świeczkach. I zapach to jest roasted chestnuts, czyli takie jakby pieczone kasztany. No i faktycznie może trochę to jest zapach pieczonych kasztanów. Nie jest to ogólnie zły zapach, chociaż jakbym miała wybierać, to bym wolała coś innego. To co na dole to przeważnie są kosmetyki kolorowe. Nie! Medicate i to jest krem pod oczy. Krem pod oczy z tej serii retinalowej, a Medicate umie w retinal. To jest akurat trójka, czyli powinniśmy mieć tutaj 300% retinalu, ale niech Was to nie zwiedzie, bo Medicate naprawdę robi silne formulacje i lepiej zaczynać jest od tych najniższych, czyli właśnie od tej trójki i ewentualnie stopniowo zwiększać. Producent tutaj zaleca, żeby wprowadzać ten produkt podobnie jak retinoidy początkowo, powiedzmy 2 razy w tygodniu i stopniowo wyrabiać sobie tolerancję. I bardzo się cieszę na ten produkt, dlatego że tak jak mówię, samodzielnie chciałam go kupić. Tutaj jest 4. Marka nazywa się Kinship i to jest Super Melt Vegan Lip Jelly Mask. W składzie mamy fermentowane enzymy papai, które docelowo będą oczywiście dbały o mikrobiom naszych ust, skóry na ustach, ale też będą jakby zjadały martwy naskórek, czyli te suche skórki, które bardzo często się pojawiają i ja na przykład je obgryzam niestety. Poza tym kwas hialuronowy, ale równocząsteczkowy, w tym z tą mniejszą cząsteczką, więc będzie fajnie te usta nawilżał i jakby wypełniał, a do tego jeszcze jakiś tam ekstrakt owocowy superfood. Skład naprawdę wygląda fajnie i mimo, że to jest tylko produkt do ust i też mam mnóstwo produktów do ust, więc docelowo mogłabym się bez tego obyć, to bardzo mnie cieszy ta papaina, która może zaradzić właśnie moim suchym skórkom. 5 większa. No i tutaj mamy coś, czego nie jestem wielką fanką ogólnie w kalendarzach czy boksach, bo suplementy diety. Tutaj w formie żelków, więc w sumie zachęcające do brania. I co roku w zasadzie są suplementy i co roku te suplementy biorę, ale każdy i tak powinien suplementy dobrać pod swoje niedobory, pod swój organizm, a nie brać jak leci. Natomiast tutaj mamy takie stricte pod włosy, skórę, paznokcie, w składzie witamina E, C, niacyna, biotyna, cynk, selen, więc taki standard, do tego jeszcze jakiś tam ich ekstrakt roślinny. 6, czyli Mikołajki. No i na Mikołajki dali chyba coś kolorowego, Huda Beauty, Coral Cutie. Ciekawa jestem, czy wszyscy dostali ten sam kolor. Czyli to jest ten taki multifunkcyjny produkt na policzki, na usta, tam pewnie na powieki, wszędzie gdzie chcemy. I on ma być wodoodporny, ej. Do tego dawać jeszcze jakiś tam lekki połysk. Wygląda bardzo ładnie, chociaż ja nie jestem jakąś wielką fanką różu do policzków, no to takiego koloru nie mam, więc sobie zostawię. Ok, w 7 też klasyk. Klasyk, który miałam już w wielu sztukach, ale żadnego nigdy nie użyłam. To jest SPF z marki Supergoop, który robi furorę za granicą. Z tego co kojarzę, on ma na pewno filtry starszej generacji. Oczywiście zostawię sobie i sprawdzę, dlaczego jest tak lubiany przez wszystkich, chociaż domyślam się, że nazwa nie jest przypadkowa. Unseen Sunscreen. On jest po prostu niewidoczny na skórze i taki pewnie bezproblemowy. Fajnie, że jest oczywiście filtr, żeby uświadomić, że filtry stosujemy cały rok. 8. I w 8 mamy produkt, który jest na pewno powtórką z któregoś kalendarza, czy z zeszłorocznego Cult Beauty, czy Space NK, bo to jest produkt, który ja mam w swoich zapasach i jeszcze nie zdążyłam zużyć. Summer Fridays i to jest CC Me Serum, czyli serum z witaminą C, 30 ml, pełnowymiarowy produkt, z tego co kojarzę. Buteleczka wygląda pięknie, bo to jest takie matowe szkło i ogólnie zawartości jak najbardziej, chociaż nie widzę tutaj
docelowo podanego stężenia, ale wysoko w składzie mamy tak, niacinamid jest na drugim miejscu w składzie, więc obstawiam naprawdę to stężenie już takie prawilne. Niedaleko dalej mamy etylowany kwas askorbinowy. Pamiętajcie, że niacinamid i stabilne pochodne mogą występować razem, więc tutaj nic się nie gryzie, ale mamy właśnie dodatkowy składnik, który będzie rozjaśniał przebarwienia. No i też oczywiście jest antyoksydantem. Poza tym mamy glukozę askorbylu, czyli kolejną stabilną pochodną witaminy C. Obstawiam, że to będzie taka odżywcza, emulsyjna konsystencja. Jeżeli już używaliście z zeszłorocznych kalendarzy, to dajcie znać, jak Wam się sprawdziło. I w 9 mamy 2 produkty. Tak myślałam, że to jest marka Paula's Choice, bo mam bardzo podobny, w identycznej wielkości żel do mycia twarzy, który bardzo oboje z Emilem lubimy, dlatego że wzięłam go ze sobą na urlop. A to jest inna wersja żelu do mycia twarzy. Tam to chyba była taka bardziej uniwersalna, nawilżająca, natomiast ta jest normalizująca, zmniejszająca widoczność porów, co wynika tak naprawdę z zawartości kwasu askorbinowego gdzieś tam dalej w składzie, bo poza tym skład jest taki normalny. No a tutaj mamy 3 ml kwasu hialuronowego z dr Barbara Sturm. Ja już Wam mówiłam, że w przypadku tej marki uważam, że cena jest znacząco zawyżona. Nie rozumiem tego fenomenu, bo składy są naprawdę tak basicowe, że z łatwością można znaleźć coś o podobnym składzie i działaniu. I tutaj mamy produkt marki Dr. Lee. To jest horrendalnie droga marka. Marka szwajcarska. To jest maska do twarzy, którą w zasadzie nakładamy na 20 minut i możemy spłukać. Ja pewnie, znając siebie, bym to zostawiła na całą noc. W składzie mamy ekstrakt z opuncji figowej, która ma świetne działanie przeciwzmarszczkowe, także mamy ceramidy. Finalnie bym używała jako maski całonocnej i to akurat cieszy. 11. Tak myślałam, że coś kolorowego. Jest to marka Bare Minerals. Marka, jak sama nazwa wskazuje, mineralna, z minerałami. I to jest lip gloss. Kolor jest bardzo ładny. Heart. Wow, dosyć mocno przezroczysty. On tylko nadaje tak delikatnie tego różu, więc sprawi bardziej, że te usta będą takie juicy, a nie stricte różowe. Cieszy mnie to, dlatego że nigdy nic nie miałam z tej marki, a wiele dobrego o niej słyszałam. I tutaj mamy coś ciężkiego. Marka Heirloom. Tak naprawdę to jest wszechstronny olejek, którego możemy używać zarówno na włosy, ciało, twarz. Jak najbardziej skład tutaj jest prawilny. Same oleje, w tym na pierwszym miejscu olej winogronowy, który jest kompatybilny z lipidami naszej skóry. Dalej skwalan, też nie każda cera się lubi ze skwalanem. No i też substancje zapachowe, które potencjalnie mogą być alergizujące, więc tutaj bym nie polecała cerom wrażliwym, skłonnym do alergii, natomiast wszystkim pozostałym owszem. I w 13 mamy aż 3 produkty. Obstawiam, że to jest takie trio do włosów, dlatego że to jest odżywczy balsam na końcówki. Nazywa się Happy Endings. Hair by Sam McKnight. Okej, kojarzę. W składzie mamy pantenol, keratynę, masło shea i ma być lekki. Także ma tych włosów nie obciążać. Ja lubię wszelkie formy niezmywalne. Dalej mamy z marki Amika Hydro Rush i to jest odżywka bez spłukiwania w formie sprayu. Uwielbiam takie rozwiązania, do tego jeszcze jest to mniejsza pojemność. Skład w większości emolientowy, chociaż na drugim miejscu w składzie mamy humektant, glicerynę. Myślę, że to będzie dosyć odżywcza formuła. I na koniec mamy Philip Kingsley, ale to chyba jakaś limitka, bo pierwszy raz widzę takie opakowanie, bo to jest Elasticizer, czyli produkt, który nakładamy przed myciem włosów na co najmniej 20 minut. Też najlepiej zrobić sobie saunę na włosach, czyli na przykład nałożyć jakiś szczepek czy ręcznik, a następnie normalnie myjemy włosy i uwierzcie mi, że naprawdę jest różnica. Te włosy są bardziej mięsiste, błyszczące, odżywione. I w 14 tradycyjnie Olaplex, to jest numer 3, Hair Perfector, 30 ml. Zaraz zobaczę, co to ma robić. Jeśli dobrze rozumiem, to jest to po prostu maska, którą nakładamy na 10 minut, a następnie spłukujemy. I tyle. Wiem, że są fani Olaplexu. Ja w sumie do nich nie należę, ale może powinnam coś dokładniej przetestować, żeby się wypowiadać. W każdym razie Olaplex. I w 15 mamy The Seated Queen. Zobaczcie, jaki fajny obrazek. Cold Cream, Evening Cleanser, Night Mask. Rzekomo mamy tutaj 3 sposoby użytkowania tego produktu. Jeden to jest po prostu make-up remover, czyli mamy balsam do demakijażu. Drugi to jest maska, którą nakładamy i zmywamy, tam pewnie po 15 minutach. A trzeci to jest maska całonocna.
Mam wrażenie, że autor troszeczkę poleciał z funkcjonalnością tego produktu. Niemniej skład wygląda jak produktu niezmywalnego, który zostawiamy na twarzy. Mamy litanie olejów, poza tym mamy różne ekstrakty roślinne, olejki eteryczne i tutaj myślę, że może być problem, o ile przy balsamie do demakijażu czy tam masce zmywalnej nie. O tyle może być problem w przypadku cer wrażliwych czy skłonnych do alergii. Też mamy sporo składników potencjalnie alergizujących zapachowych. Ogólnie mam problem z tym produktem i myślę, że sam autor nie wiedział, do której kategorii go przypisać. A jeżeli nie wiem, do czego coś dokładnie służy, no to też niechętnie po to sięgam. I 16 otworzy Kasia z przyszłości. Dopiero podsumowując wartość kalendarza, zauważyłam, że brakuje mi jednego produktu. Tak spieszno mi było do 17 do moich urodzin, że pominęłam 16. A w 16 mamy, już powiedziałabym, że taki oklepany produkt, bo on pojawia się w co drugim kalendarzu, nawet w tych tańszych. To nam może tylko sugerować, jak wysokie są marże w tych markach selektywnych. Bogaty krem Augustinus Bader. Owszem, marka bazuje na opatentowanym kompleksie aminokwasów. Sama uwielbiam olejek aminokwasowo-peptydowy od nich. W tym sezonie postaram się dać szansę temu produktowi, skoro i tak w kolejnych sezonach na pewno jeszcze się natknę na te kremy, bo jak testowałam go 2 lata temu, to moja cera też była nieco inna niż obecnie, więc może akurat teraz ta bogata wersja mi przypasuje. I na moje urodziny w sumie coś, co powinno mnie cieszyć, bo Natasha Denona. A to jest duo z bronzerem i rozświetlaczem. Ładny kolor. Finalnie może bardziej cieplejszy niż stricte neutralny. No i sam rozświetlacz też nie należy do najjaśniejszych. Kurczę, dzisiaj jakaś taka narzekająca jestem. Porównam z innymi moimi bronzerami, aczkolwiek wydaje mi się, że to też nie będzie produkt, po który będę jakoś tak chętnie sięgała. Wow, no to w 18 tutaj na bogato. Zaczniemy od marki już po polsku 19/99. To jest kontrówka do ust. Oby kolor był ładny. Nie! To chyba nie jest konturówka do ust, to jest i do oczu, i do ust, i gdziekolwiek. Brązowa. Finalnie jakby się uprzeć, to może mogłabym używać jej do brwi. Muszę przetestować. W każdym razie jest to taka klasyczna kredka w drewnie. No i nigdzie nie ma informacji o tym, że jest wodoodporna, więc taka po prostu taki zwyklak. Dalej mamy paletkę z marki Roen. Ogólnie ładnie wygląda, oczywiście już się palcuje. Musiałabym porównać z zeszłorocznymi. Mam wrażenie, że one zawsze są w takich odcieniach rdzawych brązów. Albo po prostu takich jesiennych kolorów. Ten taki najciemniejszy miedziany brąz jest klasyczny, to nie jest cień kremowy. Te tutaj 2 na górze są kremowe i one też mogą służyć jako baza pod te cienie, czy po prostu stanowić toper. No i tutaj mamy takie klasyczne, brudne złoto. Raczej nie rokuję, żeby ta paletka u mnie została, no bo tak jak mówię, one co roku wyglądają identycznie i jakoś tam nigdy szału nie robią. Następnie mamy maskarę z marki Byredo. Pierwszy raz widzę tą markę. Astronomical. Zobaczcie, jak ona wygląda. To wygląda jak może jakiś szpon dinozaura. Albo jak żwirek i muchomorek w wersji Shreka. W tym razie ma być to powiększająca objętość rzęs maskara. No i mamy tutaj taką silikonową szczoteczkę. Czy jest w niej coś innowacyjnego? Ciężko powiedzieć. Skład wydaje się być bardzo dobry. Mamy mnóstwo olejów, są też woski, więc wygląda jakby po prostu skład był znacznie lepszy niż takich typowych maskar na rynku. O, a do tego mamy też klasykę, bo wosk do brwi z marki Benefit. Marka Benefit umie w produkty do brwi. I to jest taki klasyczny, bezbarwny wosk. Ja akurat tej wersji nie miałam, a że ostatnio lubuję się w tego typu produktach, zwłaszcza z szczoteczką, to z przyjemnością sobie zostawię. No i według producenta ma utrzymywać włoski do 12 godzin, jest też wodoodporna, więc to też dobrze rokuje. Poza tym mamy tutaj też taki woreczek, a wewnątrz też mamy przepiękne lustereczko, ale to nadal lustereczko. Lusterko nie jest niczym innowacyjnym, no i myślę, że każdy wolałby jakiś kosmetyk aniżeli lusterko. I w 19 mamy takie klasyczne chusteczki, taki zabieg złuszczający w formie chusteczek z marki Dr. Dennis Gross. Ja z tej marki lubię czerwoną wersję tych chusteczek, która ma w składzie retinol, ogólnie mnóstwo antyoksydantów i faktycznie bardzo ładnie tą skórę zarówno wygładza, jak i napina. Tutaj mamy połączenie kwasów AHA i BHA i docelowo to będzie zabieg złuszczający, wygładzający, rozjaśniający, zmniejszający widoczność porów. Natomiast nie uważam, żeby to było coś innowacyjnego. Śmiało zarówno peeling kwasowy, jak i serum kwasowe może nam to zastąpić. No i z tego co widzę mamy tutaj tylko 3
takie zabiegi, na które oczywiście składają się 2 chusteczki. Ogólnie to jest spoko opcja na jakieś wyjazdy, żeby nie brać ze sobą pełnowymiarowego produktu, tylko mieć takie chusteczki na szybki zabieg. Natomiast do użytku domowego to raczej nie są czymś nieodzownym. 20. Pierwszy z nich to jest marka Elemis i jest to kremowy żel pod prysznic. Domyślam się, że ładnie pachnie. Czy ja wiem, jakiś taki babciny zapach. No offense, oczywiście każdy ma inny gust, jeżeli chodzi o zapachy. W każdym razie 50 ml na wyjazdy spoko, ale też raczej to nie było nikomu do szczęścia potrzebne. A drugi produkt to jest marka Way. Markę bardzo lubię pod kątem ich odżywki bez spłukiwania, no uwielbiam po prostu, także myślę, że ta odżywka będzie u mnie już na stałe, już mam chyba 3 opakowanie, a to jest Scalp and Body Scrub, czyli mamy peeling zarówno do ciała, jak i do skóry głowy. Nie uważam, żeby to połączenie było dobre, dlatego że skóra głowy jest znacznie delikatniejsza, bardziej można ją porównać do skóry twarzy aniżeli ciała. No i z tego co widzę mamy tutaj drobinki, więc też nie jestem fanką takiego mechanicznego złuszczania na skórze głowy. Przede wszystkim w moim przypadku, bo ja mam bardzo wrażliwą skórę głowy, no ale też ogólnie nie uważam, żeby to było dobre, więc docelowo do ciała, a jeżeli do ciała, no to taka mała pojemność też szału nie robi. 21 to jest Glow Receipt, nawadniający pompujący wodą krem do twarzy. I już nawet na opakowaniu widzę, że mamy w składzie kwas poliglutaminowy, który lepiej nawadnia niż kwas hialuronowy, tam 4-5-krotnie. Poza tym różne formy kwasu hialuronowego. Widzę grzybek czarownicy, który świetnie nawadnia. Mnóstwo ekstraktów roślinnych, składników takich stricte nawadniających, ale też i są oleje, więc jeżeli ktoś chciałby używać tego tak w pojedynkę, po prostu jako krem, to śmiało można. Natomiast tak jak mówię, ja bym go zastosowała pod inny krem, bądź na przykład pod olej i krem, ale moja skóra jest sucha, stąd ta ilość warstw. Natomiast wierzę, że będzie naprawdę dobrze nawadniał. I zobaczcie, jak pięknie wygląda opakowanie. Też zresztą przez opakowanie widzę, że to będzie taka typowo żelowa konsystencja. 22. To jest ponownie olej do twarzy. Buteleczka robi robotę. Natomiast jeżeli chodzi o sam skład, to on nie jest jakiś odkrywczy. Na pierwszym miejscu w składzie mamy olej słonecznikowy, następnie konopny, który uwielbiam w pielęgnacji, bo on naprawdę jest mega odżywczy, też jest bogaty w niezbędne nienastosowne kwasy tłuszczowe, więc tutaj propsy. Dalej 2 oleje, których nie znam, więc musiałabym sobie je wyszukać. Bisabolol łagodzący witamina E, czyli antyoksydant, no i 2 składniki zapachowe. Ogólnie konsystencja jest mega lekka i kojarzy mi się też z innym serum olejowym, które jeszcze mam w swoich zapasach, a które było w jakimś zeszłorocznym kalendarzu, bo tam też pamiętam, że było Blue Tansy. Docelowo będzie to bardzo lekkie serum olejowe, które z powodzeniem możecie wdrożyć do swojej pielęgnacji, dbałości o barierę hydrolipidową. Ja też niedługo powinnam wypuścić taki film o barierze hydrolipidowej, gdzie raz jeszcze Wam przypomnę, jakie są zasady i co z czym łączyć, w jakiej kolejności. Wow, 23 to jest pełnowymiarowy Sunday Riley i to jest kuracja z kwasem glikolowym. Kwas glikolowy ma bardzo małą cząsteczkę, szybko penetruje, ma zarówno działanie przeciwzmarszczkowe, jak i też wygładzające, zmniejszające widoczność porów, też jest sprzymierzeńcem cer skłonnych do niedoskonałości. I jest to serum, więc po prostu nakładamy je na noc. Na to nakładamy krem po tam powiedzmy 5 minutach. Zawsze zalecam po kwasach co najmniej te 5 minut odczekać dla ewentualnego wyrównania pH naszej skóry. I wiem, że są osoby, które ubóstwiają ten produkt, zwłaszcza te skłonne do niedoskonałości, a także dojrzałe. Kwas glikolowy super nawilża, więc on będzie delikatnie wygładzał tą skórę, ale na pewno nie będzie efektu takiego złuszczania czy jakiegoś gryzienia się z innymi składnikami aktywnymi. Będzie to fajny produkt na przełamanie lodów, jeżeli chodzi o kwasy. Jeżeli wcześniej ich nie stosowaliście, a chcecie dorzucić je do swojej pielęgnacji nawet raz w tygodniu, nawet jeżeli stosujecie retinoidy, pamiętajcie, że najpierw wyrabiamy tolerancję na powiedzmy retinoidy, a dopiero potem możemy powoli wdrażać kolejne silniejsze składniki aktywne, w tym wypadku kwasy, więc to będzie produkt, który można będzie dorzucić do swojej rutyny pielęgnacyjnej i jeszcze ją bardziej podrasować. 24 to jakiś kolejny olejek. Tym razem marka Verden i to jest olejek do kąpieli. Czy był nam potrzebny? Zakładam, że nie, a też obstawiam, że kosztuje krocie. A pamiętajmy, że to jest 24 okienko. No i 25 na pewno będzie na wypasie, ale zobaczymy, czy w ogólnym rozrachunku to coś da. Na bogato. O, płatki
płatki wielokrotnego użytku, takie silikonowe. Ja takie płatki mam z polskiej marki Mohani i raz na jakiś czas używam. One nie zastępują mi tych takich płatków hydrożelowych, które mogę trzymać dłużej, natomiast jeżeli mam mało czasu, czyli powiedzmy 5 minut i szkoda mi nakładać tylko na 5 minut płatki hydrożelowe, to wjeżdżają te płatki. One fajnie domykają, one tworzą taką szczelną okluzję dla naszego kremu czy serum. Je się myje, one są wielokrotnego użytku, raczej myślę, że ciężko je zużyć, więc spoko opcja, natomiast raczej nie zastąpią tych hydrożelowych, nasączonych składnikami aktywnymi, bo tamte po prostu bardziej lubię i też dłużej mogę je nosić. Jak noszę za długo te silikonowe, to mam wrażenie, że ta skóra wręcz się tak poci pod spodem, no i nie lubię tego uczucia. Też nie uważam, żeby to było dobre dla skóry, więc 5 minut, 10 max to jest taki optymalny czas. Dalej marka Watery Super Sensitive Cleansing Cream, czyli mamy coś do mycia twarzy. Już na pierwszym miejscu w składzie mamy aloes, czyli to będzie po prostu produkt stricte bazujący na aloesie. Ciekawa jestem konsystencji, czy będzie taka żelowa. Następnie mamy mnóstwo emolientów i ekstraktów roślinnych, także docelowo to będzie mega odżywczy produkt, chociaż nie uważam, że produkty myjące muszą być jakieś wysokopółkowe. Naprawdę wśród tych tańszych marek drogeryjnych nawet możemy znaleźć dobre produkty. Niemniej mając, myślę, że z chęcią przetestuję. Dalej marka Ren, która ma bardzo prawilne składy i to jest serum z bioretinoidami. Napisałam, że to po prostu jest jakiś składnik roślinny, który jest substytutem retinoidów. No i docelowo jest to serum przeciwzmarszczkowe, jak to retinoidy mają w zwyczaju, 30 ml. I tak szukam tego bioretinoidu. Obstawiam, że albo to jest jeden z ekstraktów, albo po prostu beta-karoten, bo beta-karoten w naszej skórze konwertuje bezpośrednio do retinalu. Ja tego serum bym używała niezależnie od stosowanych retinoidów. Dalej mamy kolejny olejek, tylko ten już stricte do włosów. W składzie mamy ashwagandę na pewno, 14 ml. Dalej marka Biosense i to z tego co kojarzę jest pełnowymiarowy produkt, krem pod oczy. Ja ten krem miałam, faktycznie nawilżał, odżywiał, ale też nie uważam, żeby robił jakieś cuda. Na pewno dobrze otulał tą skórę. Zawsze wysoko jest skwalan, bo marka bazuje na tym składniku. Poza tym tutaj mamy algi, ekstrakt z acmelli, który też jest takim składnikiem Botox-like. Ogólnie peptydy, astaksantyny z antyoksydantów. Tak jak mówię, to jest bardzo przyjemny produkt pod oczy i myślę, że się nie zawiedziecie, jeżeli zaczniecie go używać. No i na koniec mamy woreczek, tutaj też design kalendarzowy i w woreczku mamy opaskę do spania na oczy. Obstawiam, że to jest jakaś satyna, a może jedwab. No i też mamy poszewkę na poduszkę, satynowa, 97% satyna i 3% spandex. Ja mam poduszki przeciwzmarszczkowe o takim konkretnym kształcie, które mają dedykowane poszewki, więc docelowo ona nie będzie pasowała na nie, natomiast jest na tyle duża, że jeżeli będę prała je i będę chciała coś nałożyć tak na szybko do wyschnięcia, to myślę, że śmiało mi zastąpi te moje. Oczywiście nie będzie, wiecie, dokładnie tam wchodziła w te załamania, natomiast zastąpi i na pewno będzie przyjemna z racji tego, że to jest satyna. Więc zostawię sobie. Wracam do Was z podsumowaniem. Wartość całego kalendarza wynosi 5,5 tysiąca, nawet troszeczkę ponad, co zważywszy na cenę. Teraz kurs funta jest gorszy, więc kalendarz wychodzi za jakieś 1190 zł. Daje nam niecałą 5-krotność ceny. I mamy aż 39 produktów i to jest ogromny plus. Taka ilość produktów sprawia, że zawsze coś sobie wybierzemy, czy tam będziemy mogli podarować bliskim i aż 20 jest pełnowymiarowych. To też jest bardzo dobry wynik. Natomiast mimo takich liczb uważam, że mamy tutaj spore rozdrobnienie i sporo produktów, które albo nie są warte swojej ceny, to jest takie nieco sztuczne zawyżanie, jak na przykład te akcesoria Cult Beauty, czy zwykła kredka do ust w drewnie za 100 czy suple za prawie 200. No i sporo produktów takich, dla których naprawdę aż ciężko przypisać jakąś funkcję. Ja już nawet o nich nie pamiętam. Też mam zarzut w kierunku kolorówki, że jest mało uniwersalna. No tak naprawdę 3 produkty z 7 są uniwersalne, bo tusz, błyszczyk i wosk do brwi. Pozostałe kwestia gustu i upodobań, oczywiście, no, kolory. Z plusów mamy aż 18 produktów do pielęgnacji twarzy, które stanowią pełną rutynę pielęgnacyjną. Mamy zarówno oczyszczanie, jak i też zabieg złuszczający, 4 sera do twarzy, gdzie tylko to serum z kwasem hialuronowym z Dr. Barbara Sturm jest takim zapchaj dziurą. Natomiast mamy i antyoksydacyjne, i retinoidy z kwasem glikolowym, żeby tam sobie przeplatać z retinoidami. Mamy 2 kremy, odżywczy, lekki, więc można powiedzieć, że na dzień i na noc. Do tego jeszcze maska. To mnie bardzo cieszy, z Dr. Liwai. Do
tego jeszcze 2 produkty pod oczy, 2 kremy, z czego jeden jest bardziej specjalistyczny, drugi taki na co dzień, produkt do ust SPF, więc w moim odczuciu pielęgnacja twarzy, te 18 produktów są najmocniejszym ogniwem tego kalendarza. Pozostałe 21 produktów z kategorii ciała, włosów, inne i makijaż w moim odczuciu mogłyby nie istnieć. Tak naprawdę zostawię sobie tylko pielęgnację twarzy i to nie wszystko. Natomiast gdyby tak podliczyć te wszystkie produkty, które sobie zostawię i które w moim odczuciu są warte swojej ceny, są jakościowe, no to i tak ich wartość przewyższa cenę kalendarza, więc jeżeli ktoś będzie mnie pytał, czy kalendarz jest warty swojej ceny? No to tak, jest warty. Nadal dostajecie większą ilość niż byście za tą kwotę kupili samodzielnie, no ale wtedy kupujecie po prostu to, co stricte chcecie i możecie finalnie mniej wydać. Dobrze, że zaraz będzie rozdanie na 100 000 subskrypcji, więc po prostu będę miała czym się z Wami dzielić. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na temat tego kalendarza. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o nim w pojedynkę w zestawieniu ze Space NK, czy może z Cult Beauty z zeszłego roku. Raz jeszcze przypominam o kciukach do góry, subskrypcji i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Cześć!